Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universalmemory.pl.com. Wiele osób szuka jakiegoś sprawdzonego sposobu, żeby mieć więcej energii. Ja oczywiście nagrałem już na ten temat odcinek i był to odcinek, który zawierał wszystkie naturalne sposoby, to znaczy bez uciekania się do jakichkolwiek suplementów, aby tą energię po prostu odzyskać. Ten odcinek znajdziesz tutaj w rogu. Obejmowało to sposoby oczywiście takie jak ćwiczenia fizyczne, synchronizacja rytmu dobowego, a więc wcześniejsze chodzenie spać itd. itp. Nie będę psuł, jeśli ktoś jeszcze nie widział, to polecam obejrzeć. Natomiast oczywiście to jest jedna część rzeczy, które można robić i powinno się robić, no bo generalnie jeśli skupimy się na tych naturalnych podejściach, to nasze ciało powinno działać mniej więcej jak w zegarku, ale wiadomo, że są momenty, w których tej energii jest mało i chcemy ją podbić w jakiś sposób. I tutaj wchodzą oczywiście w grę różnego rodzaju specyfiki. Kawa ma oczywiście ten minus, że po niej będą różnego rodzaju zjazdy. U wielu osób powoduje, wiadomo, kołatanie serca, podbicie ciśnienia, uczucie niepokoju i tym podobne nieprzyjemności. Więc powstaje pytanie oczywiście, czym to zastąpić? Ja eksperymentowałem z naprawdę dużą ilością różnego rodzaju środków, żeby wyrobić sobie opinię i stwierdziłem, że no właśnie, zrobimy sobie taką małą serię na temat tego, co można wziąć zamiast kawy na pobudzenie, co będzie potencjalnie działać lepiej albo będzie działać dobrze, ale nie będzie miało takiej ilości skutków ubocznych co kawa. Znowu, był oczywiście o tym odcinek, że można spróbować większe dawki kreatyny wziąć i naprawdę działa świetnie. Mnóstwo osób nawet w komentarzach to potwierdzało, ale w tym odcinku skupimy się na magicznym związku, który nazywa się teakryna. Teakryna. Jak kreatyna, tylko poprzestawiane literki. Będę odwoływał się bardzo, ale to bardzo często do kawy jako linii takiej porównawczej, nie bez powodu oczywiście. Kawa jest po prostu najpopularniejszą używką podnoszącą energię na świecie, ale powód drugi jest taki, że teakryna jest tak zwanym nowoczesnym analogiem kawy. Innymi słowy, teakryna powstała, ona została opracowana przez firmę Compound Solutions właśnie po to, żeby dać korzyści, które wynikają z picia kawy bez minusów i moim zdaniem efekt, który został osiągnięty, jest naprawdę świetny. Już teraz powiem, bo wiem, że potem tych komentarzy jest mnóstwo i nie chcę odpowiadać osobno na nie w sekcji. Jeśli kogoś interesuje ten suplement i chciałby go zakupić, to zostawię link afiliacyjny do Ceneo w opisie. Do Ceneo, czyli tej platformy, która agreguje produkty z różnego rodzaju sklepów, więc można sobie wybrać taki z najlepszą ceną. Plus jest taki, że nie ma w czym wybierać, w sensie na rynku polskim jedyny produkt, jaki widziałem, to się nazywa się firmy Apollos Hegemony i to jest właśnie produkt, który ja sam testowałem, bo będę dzielić się z Wami właśnie swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o teakrynę, a te już teraz mogę powiedzieć, czy zrobić spoiler, są bardzo, ale to bardzo pozytywne. Zacznę od ogólnej charakterystyki teakryny, żebyśmy wiedzieli po prostu, z czym mamy do czynienia. Więc to, co łączy teakrynę i kofeinę, to fakt, że oba związki to są pochodne puryn. Natomiast kofeina należy do grupy metyloksantyn, a teakryna to jest alkaloid metylomoczowy. Dokładnie to jest związek, który się nazywa 1,3,7,9 tetrametylowy kwas moczowy. Już teraz mogę powiedzieć, no właśnie, tam jest kwas moczowy. Niektóre osoby, które cierpią na dnem moczonową, mogą się zastanawiać, czy to podbija kwas moczowy. Nie, sprawdzono w badaniach, teakryna nie podbija kwasu moczowego, a przypominam, że kofeina z kolei jest w stanie ją obniżać, co omawiałem w odcinku o dnie moczanowej. Teakryna jest pozyskiwana z chińskiej herbaty o nazwie Camellia assamica, odmiana konkretnie kucha. Więc ta chińska herbata kucha ma to do siebie, że była używana historycznie właśnie, żeby usuwać zmęczenie, żeby zwiększyć koncentrację i również miała właściwości przeciwzapalne. Oczywiście tutaj mówimy po prostu o konkretnym związku, który jest wyekstrahowany z tej herbaty, bo jeszcze trzeba podkreślić, w samej tej herbacie kucha on będzie występować, ten związek, czyli teakryna, tuż obok kofeiny między innymi. Odkryto również, że teakryna występuje między innymi w takich rzadszych odmianach kawy, jak jakieś Coffea liberica, mi jest przynajmniej ona nieznana, tak czy siak zidentyfikowano, że właśnie tam teakryna również występuje. Już teraz dodam jako ciekawostkę, że będzie osobny odcinek a propos teakryny i kofeiny, ponieważ one rzeczywiście wchodzą, te dwa związki z sobą, w bardzo, bardzo ciekawe interakcje i mają rzeczywiście szalenie ciekawe efekty w momencie, w którym będą one łączone.
Natomiast w tym odcinku skupię się, że tak powiem, na czystej teakrynie i tym, jak ona wypada w badaniach. To teraz, jak działa teakryna i szczególnie jak działa teakryna w porównaniu do kofeiny. Kofeinę wałkowałem wielokrotnie na kanale, ale przypominam, że to jest tak zwany nieselektywny antagonista receptorów adenozyny. Z medycznego na polski oznacza to antagonista, czyli będzie blokować niejako receptory adenozyny. Adenozyna jest tym neurotransmiterem, który działa hamująco, usypiająco, czyli słowy, kiedy adenozyna przyłącza się do swoich receptorów, to będziemy się robić bardziej rozluźnieni, senni. Więc kofeina będzie blokować te receptory adenozyny, adenozyna nie jest w stanie się do nich przyłączyć i tym samym mamy większe pobudzenie. I również oczywiście sama kofeina będzie działać pobudzająco na sympatyczny, czyli współczulny układ nerwowy, czyli ten walki i ucieczki. W momencie, w którym mamy zablokowane receptory adenozyny, szczególnie ten receptor A2A, to generalnie będzie się zwiększać też między innymi wrażliwość receptorów dopaminowych, poziom dopaminy, poziom noradrenaliny itd. I z czasem oczywiście będzie wyrzut tym samym kortyzolu. Natomiast jak to się ma do teakryny? Więc teakryna jest dosyć śmieszna w tym sensie, że to jest również antagonista receptorów adenozyny, a już nieselektywny. Nieselektywny w przypadku kofeiny oznacza, że po prostu wali praktycznie po wszystkich receptorach adenozyny, czy nie wybiera sobie, który rodzaj receptoru mu bardziej pasuje. Natomiast teakryna jest bardziej selektywnym antagonistą receptorów adenozyny, bo będzie skupiać się na receptorze adenozyny A1 i A2A. Natomiast co jest ciekawe, w mniejszych dawkach teakryna będzie agonizować, czyli aktywizować receptory adenozyny A1 i A2, czyli innymi słowy, w małych dawkach, uwaga, może mieć działanie lekko usypiające. Dopiero w wyższych dawkach będzie miała działanie blokujące czy antagonizujące te receptory i tym samym wtedy będzie następowało to pobudzenie. Więc jest to ciekawe. Oczywiście z punktu widzenia, żeby było jasne, suplementacji najczęściej te dawki i tak są takie. W przypadku na przykład tego suplementu, o którym mówiłem, tam jest w jednej kapsułce 125 mg teakryny. To są takie dawki, że tak czy siak będą miały oczywiście efekt pobudzający. Trzeba by mieć zdecydowanie mniejsze dawki, żeby był efekt usypiający. Skupiając się na tym antagonizmie receptorów adenozyny, teakryna robi to najzwyczajniej w świecie słabiej. Tak? To znaczy, jeśli porównamy sobie kofeinę do teakryny, kofeina będzie działać mocniej od teakryny, jeśli chodzi o ten antagonizm. Teakryna również będzie działać na ten układ dopaminergiczny, czyli powiązany z dopaminą. I wiemy z badań między innymi, że jest w stanie aktywizować receptory dopaminy między innymi w jądrze półleżącym. Znowu kiedyś opowiadałem o tym w innym odcinku. Jak się nazywał ten odcinek? Kiedyś opowiadałem o tym w innym odcinku, dlaczego duża różnorodność jedzenia będzie najczęściej zwiększać ilość spożywanych kalorii. Natomiast wracając, właśnie teakryna jest w stanie zwiększyć aktywność receptorów dopaminy w jądrze półleżącym, które to odpowiada za m.in. motywację, za układ nagrody oraz m.in. motorykę. Jeśli chcielibyśmy więc zrobić sobie, nazwijmy to brutalne uproszczenie, to po prostu teakryna jest słabszym wydaniem kofeiny, a więc oczywiście porównujemy to bezpośrednio do kawy. Jednak, jak powiedziałem, jest to uproszczenie, bo teakryna ma moim zdaniem dużo ciekawsze działania i są to praktycznie wszystkie zalety kofeiny bez praktycznie jakichkolwiek jej wad, jak zaraz zobaczycie. Skupmy się najpierw na czasie działania, czyli czas półrozpadu, półtrwania. W przypadku kofeiny to jest od 3 do 7 godzin. Ja prawie zawsze na kanale podaję, że jest to mniej więcej 6 godzin. Oczywiście, jak wielokrotnie tłumaczyłem, właśnie dlatego, jeśli ktoś będzie walić kawę za kawą, to w pewnym momencie będzie najzwyczajniej w świecie nagromadzenie ilości kofeiny, która znajduje się w krwiobiegu i tym samym nawet jeśli przestanie się pić gdzieś tam wczesnym popołudniem, to tej kofeiny może być na tyle dużo wieczorem, że będzie to bezpośrednio wpływać na zasypianie oraz na samą jakość i głębokość snu. Natomiast teakryna, uwaga, działa zdecydowanie dłużej, bo czas półtrwania będzie wynosić średnio od 16 do 26 godzin. Najczęściej podaje się, że wynosi on około 20 godzin. Innymi słowy, średnio jest ponad 3 razy dłuższy niż w przypadku kofeiny. Jak szybko zaczyna działać? Dobrze wiemy, że jeśli chodzi o kawę, to często jest parę łyków i już po prostu czujemy ten high kofeinowy, czujemy już, że jesteśmy pobudzeni, koncentracja jest większa. Więc plus teakryny jest taki, że działa identycznie szybko. Ja rzeczywiście byłem aż zdziwiony, bo nie jestem do tego przyzwyczajony, że kiedy bierze się jakiś suplement, jego działanie
będzie takie szybkie, jeśli chodzi o energię. Więc w przypadku teakryny, mimo że to była kapsułka, to bardzo szybko ją odczułem taką falę energii i bardzo mocnej koncentracji. Ktoś może pomyśleć, kurde, jeśli czas półtrwania teakryny wynosi 20 godzin, to musi mieć absolutnie negatywny wpływ na sen. To zaraz będę omawiać w osobnym badaniu, ale od razu dam już spoiler, nie ma negatywnego wpływu specjalnie na sen. I to jest właśnie coś, co będzie bardzo mocno odróżniać teakrynę od kofeiny. Kofeina wiemy, że będzie podawać tak zwany crash, tak? To znaczy, jeśli wypijemy kawę, szczególnie jeśli wypijemy jej więcej, to potem mamy absolutny zjazd. Nie występuje to w przypadku teakryny. Nie potrafiono pokazać przynajmniej tego w żadnym badaniu, nawet w którym podawano większe dawki. Jakie to są większe, o tym niedługo powiem. Wiemy, że kawa może wzbudzać m.in. uczucie niepokoju, jest poniekąd przeciwwskazaniem do osób, które mają zaburzenia lękowe. Teakryna może mieć potencjalnie działanie anksjolytyczne, a więc przeciwdziałające stanom lękowym. Czy tak jest u ludzi? Tego akurat nie wiemy, przynajmniej pokazywano to do tej pory na modelach zwierzęcych. Co z tętnem, co z ciśnieniem krwi między nimi? Takie rzeczy badano w pierwszym badaniu, które właśnie sobie omówimy. Nie ma ogólnie dużo badań dotyczących teakryny, tym bardziej właśnie to czyni je wyjątkowym, bo było naprawdę fajnie kontrolowane i trwało relatywnie długo, bo 8 tygodni. Więc przez te 8 tygodni badano 60 w sumie uczestników i oni spożywali odpowiednio albo 200 mg teakryny raz dziennie, albo 300 mg teakryny raz dziennie, albo byli przyporządkowani do grupy placebo, bo było to właśnie badanie z placebo, podwójnie zaślepione. Co sprawdzano w tym badaniu? Sprawdzano właśnie, jak teakryna będzie działała na tętno, jak będzie działała na ciśnienie krwi, jak będzie działała na lipidogram, czyli między nimi lipoproteinę LDL, jak będzie działała na poziom zmęczenia, energii, koncentracji, motywacji i tym podobne. Badanie pokazało przede wszystkim, że spożywanie nawet 300 mg teakryny dziennie przez te 8 tygodni w żaden sposób nie powodowało tachyfilaksji i ani habituacji. Czym są te rzeczy? Habituacja to jest zmniejszenie reakcji na dany bodziec, czy w tym przypadku daną substancję, i habituacja generalnie występuje w dosyć dużym horyzoncie czasowym. Najczęściej będziemy tutaj mówić o tygodniach do miesiącach. I oczywiście te mechanizmy habituacyjne są dosyć szeroko zakrojone. One będą obejmowały wpływ na receptory, między innymi na układ neuronalny, na układ metaboliczny. I teraz, czy kawa powoduje habituację? Jak najbardziej. Wiemy o tym, to jest absolutny klasyk. Osoby, które spożywają regularnie kawę, nie reagują na kawę, mówiąc konkretnie kofeinę oczywiście, tak mocno jak osoby, które po prostu nie spożywają regularnie kawy czy też kofeiny. Tachyfilaksia z kolei można powiedzieć, że jest taką habituacją, ale w krótkim okresie. Innymi słowy, jest to reakcja adaptacyjna organizmu, zmniejszanie, znowu, odpowiedzi na dany bodziec, na daną substancję, ale w bardzo krótkim oknie czasowym. Mówimy tutaj najczęściej o minutach do dni. I teraz, czy kofeina będzie powodować tachyfilaksję? Jak najbardziej. Stąd mam nadzieję, rozumiecie, dlaczego, tak jak mówiłem, że teakryna nie ma praktycznie żadnych minusów. Przynajmniej jeśli miałbym być szczery, ja nie zauważyłem w literaturze, ani też nie odczułem absolutnie żadnego minusu brania teakryny, czyli wszystkie te minusy energetyzowania się kawą są w większości osób znane i nie zauważyłem absolutnie nawet jednego z tych minusów przy braniu teakryny. Natomiast właśnie wracając, teakryna przez te 8 tygodni w ilości nawet 300 mg dziennie w żaden sposób nie rozwijała, mówiąc krótko, tolerancji na ten środek. Co z poziomem energii? Dawki teakryny, te mniejsze, bo skupiamy się właśnie na nich, 200 mg już powodowały zmniejszenie poziomu zmęczenia, zwiększenie poziomu energii, zwiększenie koncentracji. Porównanie oczywiście do placebo, 300 mg teakryny powodowało jeszcze większe zniesienie zmęczenia i jeszcze wyższy poziom energii. Jeśli chodzi o wpływ na aminotransferazę, a więc ALAT i ASAT, nie odnotowano, więc branie teakryny nie miało negatywnego w żaden sposób wpływu na wątrobę. Co z ciśnieniem, co z tętnem? Teakryna w żaden sposób, nawet w ilości 300 mg, nie zwiększała ani tętna, ani nie zwiększała ciśnienia. Tutaj zrobię małą pauzę, bo mam nadzieję, że rozumiecie już, czemu zdecydowałem się nagrać odcinek na ten temat. Wielu z Was pisało, że na przykład pracują na nocne zmiany, wielu z Was jest kierowcami, o czym też mnie informowało. Ja zawsze sobie to, że tak powiem, w głowie przyswajam i czytam.
I w momencie, w którym ja opisywałem, że rzuciłem picie kawy, jaki pozytywny wpływ to miało na moje życie, wiele osób też rzuciło tą kawę albo chce rzucić, tylko właśnie nie ma alternatyw. I moim zdaniem właśnie ta kryna jest, nie wiem czy najlepszą, bo każdy może mieć inną reakcję oczywiście, ale jedną moim zdaniem z absolutnie najlepszych alternatyw do kawy. Bo nie mamy zjazdu, nie wpływa na ciśnienie, nie wpływa na tętno, nie będziemy wykształcać w żaden sposób tolerancji na to. No i wiadomo, no, jeśli to jest jakaś kapsułeczka, to też łatwo po prostu, czy to mieć przy sobie, kiedy się prowadzi auto, czy kiedy rusza się w dłuższą trasę, czy też można się wspomóc najzwyczajniej w świecie, kiedy zaczynamy podczas tej nocnej zmiany być zmęczeni. Nie ma potem tego zjazdu energii, który jest nieodłączną cechą brania kofeiny czy też picia kawy. Jakie jest moje doświadczenie? Ja do tej pory największą ilość, jaką brałem teakryny, to są 2 kapsułki, czyli jeszcze raz ten suplement ma 125 mg w jednej kapsułce, czyli maksymalnie wziąłem 250 mg teakryny. I szczerze mówiąc, prawdopodobnie, przynajmniej jeśli nie będzie takiej potrzeby, w najbliższym czasie w ogóle nie będę brał takich ilości, bo teakryna w ilości 125 mg, więc jedna kapsułka powoduje przynajmniej u mnie taki poziom energii, taki poziom skupienia, że jestem zszokowany. I szczerze mówiąc, jak pierwszy raz ją spożyłem, właśnie miałem te pierwsze takie zdziwko lekkie, że zaczęła bardzo szybko działać, ten poziom energii nagle zrobił się bardzo wysoki, ale no właśnie, nie było tego zjazdu. Generalnie wziąłem chyba pierwszy raz w okolicy 10 czy 9 rano na spróbowanie jedną kapsułkę i generalnie wiele godzin był wysoki poziom energii, wysoka koncentracja, skupienie i nawet nie wiem, kiedy puściło. W sensie nie jest tak, że był nagle zjazd i po prostu człowiek zaczyna się robić nerwowy, w sensie potrzebuje jeszcze jedną piksę. Nie, generalnie nawet nie wiem, kiedy po prostu to ze mnie zeszło. Więc na przykład jeśli o mnie chodzi, to jest już taka nieodłączna część, nie wiem jak to nazywać, takiego mojego przyborniczka po prostu suplementacyjnego, to znaczy nie spożywam tego codziennie, nie czuję potrzeby, bo też po prostu mam bardzo wysoki poziom energii normalnie, ale jeśli zdarzy się, że nie dośpię, czy potrzebuję dodatkowego kopa, to teakryna jest dla mnie po prostu pierwszą deską ratunku na ten moment. Wróćmy jednak do tematu snu, no bo tak jak mówiłem, czas półtrwania teakryny to jest średnio mniej więcej 12 godzin, przedział jest od 16 do 26. W drugim badaniu sprawdzano właśnie, jak branie teakryny będzie wpływać potencjalnie na szybkość zasypiania i samą jakość snu. Sprawdzano 2 dawki, 100 mg albo 400 mg teakryny. I podawano te dawki odpowiednio 12 godzin przed snem, 8 godzin przed snem lub 4 godziny przed snem. Co ciekawe, dopiero 400 mg do 4 godzin właśnie przed snem pokazało jakiś tam wpływ na sen. Czemu tak lekceważąco mówię jakiś? Bo pokazano, że lekko, ale statystycznie nieistotnie wydłużyła teakryna w ilości tej 400 mg 4 godziny przed snem, czas potrzebny do zaśnięcia i w lekki, znowu statystycznie nieistotny sposób wpłynęła na jakość snu. Natomiast to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o to badanie, to że wśród osób, które spożyły teakrynę do 8 godzin przed snem, przypominam, jeszcze raz, średni czas działania 20 godzin, czuły się one bardziej ożywione i bardziej energetyczne rano i rzeczywiście lepiej to również wypadało w zaaplikowanych testach. Ja mogę ze swojej strony to potwierdzić, chociaż, żeby było jasne, ja nie brałem po prostu po południu ani razu teakryny. Generalnie teakryna w żaden sposób nie wpływa u mnie na sen. Tak jak szybko zasypiałem, tak szybko zasypiam. Jakość snu jest absolutnie identyczna. Także rzeczywiście to moje doświadczenie pokrywa się z tym, co pokazano w badaniach. Skupmy się również przynajmniej przez sekundkę na sporcie, to znaczy dobrze wiemy, że kofeina będzie w stanie pozytywnie wpływać na różnego rodzaju parametry wydolnościowe, czy to jeśli chodzi o ćwiczenia siłowe, czy jeśli chodzi o ćwiczenia aerobowe. Czy to samo jest z teakryną? Nie, przynajmniej na ten moment absolutnie nie wykazano tego. Sprawdzano teakrynę w 3 badaniach pod tym kątem w roku 2019, 2022 i 2025. W zależności od badania właśnie sprawdzano, jak teakryna wpływa na osiągnięcia kolarskie, jak wpływa na osiągnięcia, jeśli chodzi o ćwiczenia siłowe oraz wśród amatorów, czyli innymi słowy nie już wytrenowanych osób grających w jakąś tam odmianę piłki nożnej. I generalnie wyszło za każdym razem, nie wpływa w żaden sposób. To znaczy nie wyciśniesz więcej na siłce przy pomocy teakryny, nie przebiegniesz szybciej jakiejś tam pętli i moim zdaniem jest to uczciwa cena. To znaczy
Teakryna nie pobudza tak mocno jak kofeina, pobudza mocno, ale nie aż tak mocno, żeby cierpieć jakiekolwiek skutki uboczne, ale też nie będzie tutaj wpływu jednocześnie, jak widać, na osiągnięcia fizyczne. Jeszcze raz podkreślę, że łączenie teakryny i kofeiny daje naprawdę ciekawe efekty, natomiast o tym oczywiście, tylko i wyłącznie, jeśli będzie Was to interesować, dajcie mi znać w komentarzach. O tym może być osobny filmik, bo uważam, że jest to jedna z ciekawszych kombinacji, jeśli chodzi o różnego rodzaju synergiczne połączenia. Jak zawsze przypominam, że najlepszą nauką, jeśli to jest możliwe, jest przeprowadzenie eksperymentu najzwyczajniej w świecie na sobie. Oczywiście, tylko i wyłącznie pod warunkiem, jeśli ten związek wydaje Ci się ciekawy i wydaje Ci się, że może wnieść jakieś korzyści do Twojego życia. U mnie sprawdził się świetnie, ja jestem jego wielkim fanem, natomiast Ty musisz spróbować, szczególnie jeśli słyszysz w ogóle o teakrynie po raz pierwszy. No i tutaj jak zawsze oczywiście prośba. Lekarze, piekarze, pielęgniarki, osoby, które gdzieś tam na pracę w zakładach, w fabrykach pracują. Dajcie mi koniecznie znać, jeśli spróbujecie i oczywiście też innym osobom, jakie są doznania, jakie są efekty, czy potwierdzacie to, co mówiłem, czy może macie jakieś inne odczucia. Bo jak zawsze mówię, fajnie jest kolektywnie zbierać tą wiedzę, dzielić się po prostu doświadczeniami, bo wiemy już, że to są rzeczywiście takie opisy z życia prawdziwego, tak? Nie jakieś tam badania, tylko pokazanie, jak ludzie rzeczywiście będą na to reagować. Jeśli już testowałeś teakrynę, to też daj innym znać w komentarzach, jakie są Twoje odczucia. Jak zawsze, przynajmniej chwilę będę obecny w sekcji komentarzy, żeby odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania, jak się pojawią. Tradycyjnie polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków samodzielnie, aby przestać non-stop wydawać pieniądze na korepetycje, nauczycieli, aplikacje, podręczniki i tym podobne wynalazki. Kurs Experts Incubator, a więc po polsku tak zwana kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla między innymi maturzystów, studentów, osób, które chcą się dobrze uczyć, zdawać kolokwia, mieć stypendium, czy też dostać się właśnie na jakiś upragniony uniwersytet. Dla osób, które nienawidzą swojej pracy, już ją rzuciły, albo rzucić chcą ją, natomiast nie mają jeszcze kompetencji, żeby dostać nową pracę. Jest to o tyle ważne, że patrząc na to, co się dzieje na rynku pracy, co jest spowodowane m.in. wykwitem sztucznej inteligencji, może być całkiem przydatne. Dla osób, które z kolei mają fajną pracę czy super pracę, kochają ją, natomiast żeby dostać awans, dostać podwyżkę, potrzebują może zdać jakiś certyfikat czy zdobyć dodatkowe kompetencje. No i na koniec dla osób, które po prostu chcą jak najwięcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają. Dodatkowo kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe włosów zarówno u pań, jak i u panów. Również jak diagnozować u siebie telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy włosy po prostu wypadają całymi garściami. Można właśnie zdiagnozować w sobie taki sposób i go wyeliminować, tym samym włosy będą mogły ładnie odrastać. Również w tym kursie pokazuję, jak zwalczać różnego rodzaju uporczywe choroby skóry głowy, jak choćby upierdliwy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas po wysłuchaniu odcinka. Pod tym wszystkim bonusowe ciekawostki dotyczące się tego odcinka, a pod tym wszystkim duża porcja literatury naukowej, na której bazowałem ten odcinek. Z kolei w opisie, jak zawsze, znajdziesz m.in. linki do kursów, również linki do różnego rodzaju produktów i urządzeń, które polecam. Lampy na światło czerwone i bliskiej czerwieni firmy Mitoe, zniżkę na suplementy i wszystkie produkty polskiej firmy Alines, wydaje mi się wszystkim bardzo dobrze znanej. Kod zniżkowy do kupna wysokopolifenolowej oliwy z oliwek firmy Numa, gdzie każda partia jest badana pod praktycznie każdym możliwym względem, jeśli chodzi o skład lipidowy, jak i zanieczyszczenia. No i również jest link do mojego newslettera, jak go klikniesz, wyskakuje okienko i tam można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły powiązane z drugą częścią mojej działalności, a więc poprawa produktywności, nauka języków obcych, poprawa pamięci i tym podobne. Na koniec, jeśli podobały Ci się informacje zawarte w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patrona kosztuje 40 zł miesięcznie i można sobie ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad 200 poprzednich, nawet w ciągu tego jednego miesiąca, jeśli ktoś ma ochotę.
Również dla patronów jest sekcja Badanie Tygodnia, gdzie raz w tygodniu publikuję, no właśnie, najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim omówieniem i również forum, na którym można mi zadawać pytania. Jest to forum prywatne. Toczymy też tam różnego rodzaju fascynujące dyskusje na tematy dietetyczne, medyczne i tym podobne. Dzięki jeszcze raz za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.